Cześć! Dzisiaj kolejna porcja nowych odmian pomidorów, które będziemy testować. Jeszcze ich nie próbowałam, więc dla mnie to też jest ekscytujące. Dziękuję za wszystkie komentarze pod ostatnim filmem o waszych ulubionych odmianach i różne takie fajne sugestie. Dziękuję bardzo. No i zaczynamy kolejny filmik. Zaczniemy od tych pięknych pomidorów, które są dwukolorowe, pomarańczowo-czerwone. Jest to amerykańska odmiana Virginia Sweets. Piękne, już są miękkie, dojrzałe. Mają dobre recenzje w internecie. Zobaczymy, jak mi posmakują. Po przekrojeniu wygląda tak. Piękny, czerwono-żółto-pomarańczowy. Zobaczymy teraz, jak smakuje. Fajny, słodki, bardzo soczysty. W przekroju tak wygląda. Fajna odmiana. W cieplejszym klimacie niż mój na pewno by był jeszcze bardziej słodki. I jest go dużo, bo są wielkie. I co teraz? Weźmiemy sobie German Red Strawberry. Tych mam dużo. Jest bardzo plenna odmiana. Czerwony. Niektóre są w kształcie serca, niektóre są bardziej okrągłe. Zobaczymy, jak ten smakuje. No w środku naprawdę wygląda jak truskawka, zobaczcie. Fajny taki truskawkowy kolor. Sporo nasion, ale sporo też miąższu. Test. Ten jest o ciupinkę kwaśniejszy niż ten poprzedni, Virginia Sweets. I ma taki smak bawolego serca. Taki smak starego pomidora. Nawet bym powiedziała. Bardzo dobry pomidor. Bardzo dobry, mogę polecić. German Red Strawberry. Wygląda pięknie, jest plenny i jest bardzo smaczny. Zjadłam jeszcze trochę więcej tej niemieckiej czerwonej truskawki. No i naprawdę dojadłam się smaku. Bo pierwszy, który próbowałam, nie był taki dobry, ale ten był super. A teraz coś innego. Summer of Love od Brada Gatesa. Ma takie fajne czerwone i zielone paski. Zobaczymy jeszcze, jaki w środku będzie. No, piękny. Dla wielbicieli zielonych pomidorów albo pomidorów 2-3 kolorowych. To jest coś ciekawego. Pomidorki raczej niewielkie, przynajmniej u mnie. Bardzo soczyste. Zielony żel, zielona galaretka, czerwony środeczek. Zobaczymy, jaki w smaku. No, bardzo pyszny. Nie mogę przestać go jeść. Fajny smak z przewagą kwasowości, ale nie jest kwaśny. Jest taki fajny, słodko-kwaśny i ma taką głębię tego smaku. Bardzo dobry. Ja bym go porównała do Ananas Noir nawet smaku, ale bardziej wyrazisty ma ten smak. Nie jest łagodny, jest raczej taki silny smak. No, to jest coś, co bym mogła polecić wam w uprawie. U mnie nie jest bardzo plenny, ale wiecie, ja czasem popełniam błędy. Posadziłam za dużo pomidorów pod folią, są za gęsto, także nie ma szansy, żeby był plenny czasami. Nie rośnie wysoki u mnie przynajmniej, no ale na pewno do powtórzenia, bo jest tego warty. Secret babci. Zobaczcie, Grandma's Secret. Pewnie odmiana rosyjska, ale nie wiem, w tłumaczeniu na polski i angielski Secret babci. Bardzo duże pomidory. Zobaczymy. Dosyć plenny. Jak go przecinałam, to słyszałam takie chrzęszczenie. Ale zobaczcie, jest bardzo mięsisty, bardzo duży, ale nasionka też ma. Niektóre z moich pomidorów miały 2 nasionka na przykład. Ten ma troszkę, żeby zachować. No, pachnie bardzo ładnie. Raczej z tych łagodniej smakujących. Nie ma takiego silnego smaku. Nie ma silnego smaku starego pomidora. Ale wiecie, na pewno jest lepszy niż ten, który kupujecie w sklepie. Nawet lepszy od niektórych moich pomidorów. Taki średniak bym powiedziała. No ale dużo go jest. Następny duży pomidor. Giant Belgium, czyli
gigantyczna Belgia albo gigantyczny belgijski. To jest mój chyba drugi albo trzeci pomidor. Pierwszy był ogromny, no ale go zjadłam, bo czasami muszę czekać, żeby pomidory dojrzały do tego testu, a niektóre przejrzewają, no i wtedy muszę je zjeść. I czekam na następny owoc. Giant Belgium. To jest odmiana z liściem ziemniaczanym. Dosyć mięsisty, ale ma sporo też komór nasiennych. Zobaczymy, jaki będzie w smaku. No, ten jest pyszny. Taki silny, słodko-kwaśny smak. Lepszy na pewno niż ten Sekret Babci. Giant Belgium. Bardzo dobry. Polecamy Giant Belgium. Następny czerwony, duży pomidor, Anthony's Passionate Heart, czyli namiętne serce Antoniego. No ten akurat nie jest w kształcie serca, ale niektóre na krzaku są. Jest to czerwony pomidor i jego nazwa pochodzi od szefa kuchni, na którego cześć została ta odmiana właśnie stworzona. Zobaczymy. Zobaczcie, jaki piękny w środku. Zupełnie niezwykły. Zobaczcie, takie jakby fajnie rozłożone te kieszonki z nasionami, a w środku takie kółko. Bardzo ładny pomidor. Pachnie ładnie. Nawet ja przed chwilą zjadłam ogromne śniadanie z pomidorem i kiszoną kapustą własnej roboty i omletem. No, ale zjadam te pomidory i smakują mi. Super dobry. Pyszny. Bardziej słodki niż kwaśny, ale jest trochę kwasowości. Tak wystarczająco. Bardzo pyszny. Taki pomidor, którego nie możecie przestać jeść. Tak myślałam, że jeżeli nazwali odmianę od szefa kuchni, to musi być dobra, bo inaczej to by była, wiecie, obraza. Polecam. Namiętne serce Antoniego, Anthony's Passionate Heart. O wszystkich tych pomidorach mówiłam zimą w moich filmach, także wszystkie odmiany są dokładnie opowiedziane z historią, skąd pochodzą i tak dalej. Także zajrzyjcie do poprzednich filmów. Następny pomidor z historią, Mariana's Peace. Mariana to jako dziecko uciekła z transportu do obozu koncentracyjnego i te pomidorki pochodzą z jej rodziny, właśnie od jej rodziny. Wszystkie historie opowiadałam poprzednio. I to jest taki fajny bewsztyk, malinowy bewsztyk. Podobno smakuje też dobrze, zaraz się przekonamy. W środku bardzo mięsisty, nie ma takich kieszeni nasiennych, niewiele nasion, bardzo soczysty. No, mam nadzieję, że się nie zawiodę. No i się zawiodłam. Nie taki dobry smak jak tego ostatniego pomidora. Bardzo łagodny. Może ten owoc po prostu nie był jeszcze całkowicie dojrzały. Dam mu jeszcze jedną szansę. Szkoda. Tutaj odmiana z wymiany. Ma to być Great Myers Pride, ale nie jestem pewna, bo są raczej małe. Zobaczymy. No tak wygląda w środku. Mięsisty. Dobry pomidor, smak pomidorowy, lepszy od tej Mariana's Peace. Bardzo dobry. I widzę, że dobry będzie na przetwory, bo ma mało wody, dużo miąższu. Taki jakby, wiecie, paste tomato, czyli na sosy pomidorowe. Bardzo dobry w smaku. No, jestem zaskoczona. Great Myers Pride. Podobno, nie jestem pewna. Teraz odmiana, taka brązowa, Tsingtao. Nazwa tego pomidora pochodzi od miasta w Chinach, ale jest to odmiana rosyjska, komercyjna. W środku przypomina mi Paul Robson odmianę. Galaretka jest zielona. Taki dymny pomidorek. Bardzo dobry taki dymny smak. Słodycz. Odrobina kwasowości. Mogę polecić ten pomidor. Nie rośnie duży.
ale jest smaczny. Jest bardzo smaczny i ma inny smak niż te czerwone. Wyraźnie inny, taki głębszy, bardziej dymny. Bardzo dobry pomidorek. Teraz pomidorek medowy. Miałam większy owoc, ale mi spleśniał na krzaku. I to jest mój pierwszy owoc, który będę próbować. Medowy, czyli miodowy. Prawdopodobnie rosyjska odmiana. Zobaczymy, czy wyczujemy jakiś miód. W środku piękniutki. Samo mięsko. Pachnie bardzo ładnie. Następny pyszny pomidor. Nie jest taki słodki, jak nazwa by sugerowała, ale ma bardzo fajny smak. Pomidorowy, wyrazisty. Nie jest taki, wiecie, mdły ani nic. Bardzo dobry pomidorek medowy. Wszystkie to rosyjskie. W ogóle dzisiaj jakoś mam szczęście. Prawie wszystkie fajnie smakują. Nie ma żadnego takiego, którego bym nie lubiła. I mam kolejny pomidorek. Nie wiem, jaka jest oficjalna jego nazwa, ale został nazwany Stalin. I jest to odmiana, którą dostałam od kogoś z Polski. Pozdrawiam. Wyhodowana na Syberii. Dobrze znosi trudne warunki. I wygląda właśnie tak, jak taka śliweczka. Rośnie bardzo silnie. Od początku mojej uprawy, od nasionka był to najsilniej rosnący pomidor. Jest bardzo wysoki, już osiągnął sufit, musiałam go zakończyć. Bardzo silnie rośnie. To jest prawdopodobnie jedyny mój pomidor, który wygląda w środku jak normalny pomidor, taki sklepowy, nie taki mięsisty jak serce. Ma sporo nasionek. Test smaku nadchodzi. Jakby to powiedzieć? Ma grube ścianki, gruby miąższ. Na pewno się nadaje na przetwory i może wtedy będzie lepszy, ale do jedzenia na surowo raczej mi nie smakuje. Bardzo łagodny smak. Nie ma takiej głębi smaku jak te inne pomidory. No, to jest jedyny pomidor w tym teście, który smakiem nie dorównuje tym innym. No ale pokazałam wam tyle odmian, jest z czego wybierać. Zapraszam na kolejne odcinki, jeszcze Antico nie dojrzał, jeszcze inne pomidory dojrzewają. Zapraszam serdecznie, cześć.